Ujawniamy ukryte motywy. Odsłaniamy fakty, teorie i tajemnice. Od odcisków palców po nagrania z kamer. Zbrodnie zapomniane przez czas, ale nie przez nas. Kryminalne opowieści zabiorą cię w mroczną podróż w głąb ludzkiego umysłu, gdzie rodzi się zbrodnia. Andy Polański zaprasza. Ostrzeżenie. Ten materiał zawiera opis prawdziwych wydarzeń kryminalnych. Został przygotowany w celu dokumentowania i analizy ludzkich zachowań oraz ukazania skali popełnionych zbrodni. Opisy drastycznych zdarzeń przedstawiono wyłącznie w kontekście faktów, bez zamierzonego epatowania przemocą i bez treści sensacyjnych. Celem jest zrozumienie, a nie szokowanie. Wszystkie informacje oparte są na publicznie dostępnych źródłach, a sposób ich prezentacji ma charakter edukacyjny i dokumentalny. Materiał przeznaczony jest dla odpowiedzialnych odbiorców. Jeżeli jesteś osobą szczególnie wrażliwą na temat przemocy lub ludzkiego cierpienia, rozważ, czy chcesz wysłuchać tego odcinka. Jeśli doświadczasz przemocy, poczucia zagrożenia lub innego rodzaju trudności, proszę zwróć się o pomoc do odpowiednich instytucji lub służb w miejscu swojego zamieszkania. Na północy Szwecji zima potrafi trwać dłużej niż gdziekolwiek indziej w Europie. Śnieg przykrywa drogi, pola i lasy grubą warstwą ciszy. Dźwięki tłumi się tutaj szybciej. Świat zwalnia, a odległości, choć na mapie niewielkie, zaczynają mieć znaczenie. Są miejsca, do których nie trafia się przypadkiem. Małe miejscowości rozsiane między lasami i zamarzniętymi jeziorami. Kilkadziesiąt domów, jedna droga wjazdowa, jeden kościół. Ludzie, którzy znają się od lat i rzadko zadają pytania, na które nie chcą znać odpowiedzi. To właśnie tam przenosimy się w tej historii. Do regionu, gdzie z pozoru nic się nie dzieje. A jednak czasem wystarczy tylko jedno pęknięcie, niewidoczne dla innych, żeby wszystko zaczęło się rozpadać. Johan Nilsson urodził się w 1963 roku. Dorastał razem z rodzicami i dwiema starszymi siostrami w Clinton, niewielkiej miejscowości położonej około godziny drogi na północ od Umeå, w północno-wschodniej Szwecji. W 2015 roku Clinton liczyło zaledwie 91 mieszkańców, choć w czasach jego dzieciństwa była to nieco bardziej zaludniona, ale wciąż cicha i odizolowana społeczność. Osoby, które znały Johana jako dziecko, wspominały go jako chłopca wyraźnie odbiegającego od normy. Już od najmłodszych lat robił rzeczy, których inni nie potrafili zrozumieć. Pewnego dnia, gdy autobus zatrzymał się w Clinton na przystanku, Johan zsiadł z roweru i zamiast obejść go, wsunął się pod pojazd, ciągnąc za sobą rower, jakby próbował przejść pod nim na drugą stronę. Kierowca zauważył go w lusterku w ostatniej chwili. Wystarczyła sekunda, by doszło do tragedii. Były też inne zachowania. Fascynowały go stare przedmioty, szczególnie drewniane meble. Zbierał je obsesyjnie. Gromadził stare sanie, zużyte narzędzia, wszystko, co dla innych byłoby już tylko śmieciem. Dziś nazwalibyśmy to zbieractwem graniczącym z kompulsją. Nie potrafił niczego wyrzucić. Każdy przedmiot miał dla niego wartość. Każdy próbował naprawić, przywrócić do życia. Jego matka Anita mówiła, że do około 5 roku życia Johan rozwijał się całkowicie normalnie. Nauczył się czytać bardzo wcześnie. Był na tyle zdolny, że pominięto mu jedną klasę. Nauczyciele uznali, że jest zbyt bystry, by kontynuować naukę na standardowym poziomie. Przez całą szkołę osiągał bardzo wysokie wyniki. Ale obok inteligencji była też druga strona. Temperament. Wybuchowy, nieprzewidywalny, wystarczył drobiazg, jedno słowo, jedno spojrzenie, by wpadał w furię. Jak wspominał jeden z jego kolegów z klasy, Johan nigdy nie uderzył ani ucznia, ani nauczyciela. Zamiast tego niszczył wszystko wokół siebie. Rozbijał szyby, ciskał krzesłami o ściany, demolował pomieszczenia, jakby próbował rozładować coś, czego sam nie potrafił nazwać.
Mimo to wielu ludzi zapamiętało go jako osobę towarzyską. Mówił dużo, często i do każdego. Znał niemal wszystkich w okolicy. W sklepie spożywczym wołano go po imieniu. Na ulicy zawsze się zatrzymywał, by zamienić kilka słów i się przywitać. Sprawiał wrażenie chłopaka otwartego, obecnego niemal wszędzie. Do czasu. Wiosną 1979 roku, kiedy miał 16 lat, wydarzyło się coś, co, jak później sugerowano, mogło być punktem zwrotnym. Podczas jednej z lekcji doszło do sprzeczki z nauczycielem i wtedy padły słowa, które według świadków wypowiedziane zostały ostro, niemal z pogardą. Czy ty w końcu możesz się zamknąć? Johann odpowiedział wtedy spokojnie, niemal bez emocji. Dobrze, skoro tak chcesz, będę milczał. I dotrzymał słowa. Przez kolejne 2 lata nie odezwał się ani razu. Milczenie stało się jego decyzją, jego formą sprzeciwu, a może czymś znacznie głębszym. Czymś, czego nikt wokół niego nie potrafił ani zrozumieć, ani zatrzymać. Jego matka Anita wspominała później, że od tamtej chwili w domu zapadła cisza, która z czasem zaczęła ciążyć wszystkim domownikom. Cisza, która nie była już tylko brakiem słów, była czymś więcej. Piątek, 26 lutego 1982 rok. Jeden z sąsiadów, Clinton, zadzwonił do ojca Johanna Andersa, informując, że z jego posesji zniknęły sanie. Znał skłonności Johanna do gromadzenia starych przedmiotów i podejrzewał, że to właśnie on je zabrał. Anders już dzień wcześniej zauważył na podjeździe kolejne stare sanie, które pojawiły się tam bez wyraźnego powodu. Postanowił więc porozmawiać z synem. Johann nie przyznał się do niczego, nie zaprzeczył ani nic nie wyjaśnił. Po prostu milczał. Ojciec podjął decyzję. Jeszcze tego samego wieczoru odwiozą sanie do sąsiada. Ta decyzja wyraźnie go poruszyła. Johann wsiadł do samochodu, ale przez całą drogę nie powiedział ani słowa. Gdy dotarli na miejsce, nie odezwał się również do sąsiada. Stał nieruchomo, patrząc na niego w milczeniu, po czym pchnął sanie w jego stronę. W drodze powrotnej Anders próbował do niego dotrzeć. Starał się z nim rozmawiać. Tłumaczył, że nie można zabierać cudzej własności, że istnieją pewne granice, że tak się nie postępuje. Z każdą minutą jego ton stawał się coraz bardziej napięty. To nie była pierwsza sytuacja, kiedy w domu pojawiały się rzeczy niewiadomego pochodzenia. A Johann wciąż milczał. W środku coś w nim jednak narastało. To, co zaczęło się jako zwykłe upomnienie, urosło w nim do czegoś znacznie większego. Wstyd, gniew, poczucie winy. Wszystko to wymieszało się w jedną ciężką, duszącą emocję. Tej nocy nie potrafił zasnąć. Rano jednak zachowywał się tak, jakby nic się nie wydarzyło. Wstał i zaczął przygotowywać śniadanie. Jego 2 starsze siostry dawno wyprowadziły się z domu, więc przy stole siedzieli tylko on i jego rodzice. Anita musiała wyjść wcześniej, około 6 rano. Pracowała jako pielęgniarka, zajmując się opieką nad starszymi osobami w regionie. Tego dnia Johann i jego ojciec planowali spędzić czas razem. Chcieli naprawić stare przedmioty, które Johann kupił tydzień wcześniej na targu. Był luty, północna Szwecja, mróz i śnieg. Zanim mogli wejść do garażu, musieli najpierw odgarnąć śnieg, który spadł w nocy i właśnie od tego zaczęli dzień. Kiedy w końcu weszli do garażu i zabrali się do pracy, Anders bardzo szybko poczuł, że coś jest nie tak. Johann zawsze był cichy, ale tego ranka było w nim coś innego. Coś w jego spojrzeniu, w sposobie, w jaki patrzył na ojca. Dłużej, intensywniej, jakby był nieobecny. Anders zdążył tylko pomyśleć, że coś się zmieniło. Uderzenie przyszło nagle. Ostrze siekiery trafiło go w tył głowy. Upadł na podłogę garażu. Johann był przekonany, że ojciec nie żyje. Odwrócił się i wyszedł, jakby to był dopiero początek czegoś, co miał zaplanowane. Szukał czegoś, czym mógłby przewieźć ciało. Ale Anders żył. Z trudem podniósł się z podłogi i chwiejąc się ruszył w stronę domu. Krew spływała mu po dłoniach, którymi próbował zatamować ranę.
Każdy krok był wielkim wysiłkiem. Johann wrócił do garażu i zobaczył, że ojciec zniknął. Pobiegł do domu. Anders zdążył dotrzeć do salonu. Opadł ciężko na kanapę. Nie miał już siły. Johann podążył za nim bez słowa. Drugi cios był precyzyjny. Ostrze uderzyło w czoło. Tym razem śmierć była natychmiastowa. Ciało zostało przeciągnięte na zewnątrz. Johann ułożył je na saniach podpiętych do skutera śnieżnego i ruszył w głąb lasu. Jechał około 15 minut, aż natrafił na starą, opuszczoną stodołę. Tam zostawił ciało ojca. O 10:40 Anita wróciła do domu z pracy. Johann wybiegł jej naprzeciw. W jego oczach było coś, czego wcześniej nie widziała. Strach, napięcie, coś rozbitego. Odezwał się. Po raz pierwszy od 2 lat. Stało się coś strasznego. Na moment Anita się uśmiechnęła. Była zaskoczona. Usłyszeć jego głos to było coś, czego już niemal się oduczyła. Nie pamiętała, ale uśmiech szybko zniknął. Zrozumiała sens tych słów. Poprosiła, żeby powiedział jaśniej. Johann nie potrafił. Zająknął się tylko, wyrzucając z siebie pojedyncze słowa. Na zewnątrz krew. Serce zaczęło jej bić szybciej. Dopiero wtedy zauważyła czerwone plamy na śniegu. Pobiegła do środka i zadzwoniła na policję. Na miejsce przyjechało 2 funkcjonariuszy. Bardzo szybko natrafili na ślady krwi prowadzące wzdłuż toru skutera śnieżnego w głąb lasu. Poszli ich śladem. Ciało Andersa odnaleziono w starej stodole. Raport policyjny odnotował godzinę 14:20. Kiedy wrócili do domu, Johann nie próbował zaprzeczać. Przyznał, że zrobił coś strasznego. W pewnym momencie powiedział, że jego ojciec wyglądał jak duch. Został zatrzymany i przewieziony na komisariat. Podczas procesu uznano, że cierpi na poważne zaburzenia psychiczne, połączone z problemami z kontrolą gniewu. Zamiast więzienia skierowano go na leczenie psychiatryczne z nadzorem. Jego matka była zdruzgotana. Johann trafił do szpitala psychiatrycznego w Umedalen w Umeå. Po zaledwie 6 miesiącach otrzymał pierwszą przepustkę. We wrześniu pozwolono mu wrócić na weekend do Clinton, aby zobaczyć się z matką i siostrami. To wydarzenie wywołało w Clinton ogromne poruszenie. Mieszkańcy nie chcieli żyć obok człowieka, który zabił własnego ojca siekierą i teraz bez nadzoru miał swobodnie wrócić do domu. Strach był realny i narastał z każdym dniem. Zaczęli działać. Powstała petycja skierowana do lekarzy odpowiedzialnych za leczenie Johanna Nilssona. Jej treść była jednoznaczna i pozbawiona emocjonalnych ozdobników, chłodna, konkretna, ale pełna niepokoju. W związku z decyzją o udzieleniu przepustki pacjentowi Johannowi Nilssonowi z Clinton na weekend 24 września 1982 roku bez opieki ze strony personelu medycznego, stanowczo sprzeciwiamy się takim działaniom. My, mieszkańcy Clinton, domagamy się, aby taka sytuacja nigdy więcej się nie powtórzyła. W sobotę nikt nie czuł się bezpiecznie. Ludzie bali się wychodzić sami na ulicę. Wydarzenia związane ze śmiercią jego ojca, jego zachowanie, skłonności agresywne oraz wcześniejsze niepokojące incydenty sprawiają, że nie akceptujemy kolejnych wizyt bez nadzoru. Pacjent wymaga stałej opieki, w dzień i w nocy. Pod dokumentem podpisała się niemal cała społeczność. Petycja trafiła do szpitala. Nie zmieniła jednak niczego. Rok później Johann otrzymał kolejną przepustkę. Tym razem w okresie Świąt Bożego Narodzenia 1983 roku. 22 grudnia został odwieziony taksówką do domu swojej matki. Zanim podjęto tę decyzję, lekarze wielokrotnie rozmawiali z Anitą. Chcieli mieć pewność, że nie boi się syna. To ona nalegała. Nie chciała, żeby spędzał święta samotnie, zamknięty na oddziale psychiatrycznym. Święta przebiegły spokojnie. Siostry Johanna przyjechały na Wigilię. Na Nowy Rok dołączyła dalsza rodzina. Atmosfera była przynajmniej na powierzchni normalna, ciepła.
Jakby wszystko, co wydarzyło się wcześniej, na chwilę przestało istnieć. Ale tylko na chwilę. 2 stycznia Johann miał wrócić do szpitala. Anita zaczęła przygotowywać go do wyjazdu już wcześniej. Tłumaczyła spokojnie, że taksówka przyjedzie o 19:00, że musi się spakować, że to tylko powrót do miejsca, gdzie powinien być. Johann nie chciał tego przyjąć. Prosił, żeby mógł zostać. Był niespokojny, rozdrażniony. W jego zachowaniu znów pojawiło się coś, co Anita już kiedyś widziała. Napięcie, które trudno było opisać, ale łatwo można było wyczuć. Była smutna, ale stanowcza. Próbowała mu wytłumaczyć, że musi wrócić, że to konsekwencja tego, co zrobił. Johann jednak tego nie rozumiał. Dla niego była to zdrada. Gniew zaczął w nim narastać. Powoli, cicho. Tak samo jak 2 lata wcześniej. W pewnym momencie odwrócił się i wyszedł z kuchni. Skierował się do garażu. Anita była wyraźnie poruszona tą sytuacją. Zadzwoniła do swojego brata, szukając wsparcia, ale on nie odebrał. Stała tyłem do drzwi, odkładając słuchawkę. Nie usłyszała, kiedy ktoś wszedł do kuchni. Uderzenie przyszło nagle. Ostrze spadło z ogromną siłą, potem kolejne i kolejne. Johann uderzał, aż jej ciało usunęło się na podłogę. W kuchni zapadła cisza. Miał 21 lat. Stał nad ciałem swojej matki i dopiero wtedy zaczął rozumieć, co zrobił. Złapał ją i zaczął ciągnąć w dół po schodach do piwnicy, do pralni. W rogu pomieszczenia znajdowała się stara studnia. Dom był bardzo stary, pochodził z czasów, kiedy nie było bieżącej wody. Studnia od dawna nie była używana. Przykrywała ją ciężka, drewniana pokrywa. Johann odsunął ją na bok. Zsunął ciało matki do środka. Woda przyjęła je bez oporu. Zamknął pokrywę. Na moment poczuł ulgę, jakby coś zostało rozwiązane. Wrócił na górę i zgasił wszystkie światła w domu. Siekiera wciąż leżała na podłodze w kuchni. Podniósł ją i wyniósł do garażu, gdzie ją ukrył. Kiedy wrócił, upewnił się, że dom wygląda tak, jakby nikogo w nim nie było. Potem zszedł z powrotem do piwnicy. Zamknął się w pralni. O 19:00 pod dom podjechała taksówka. Kierowca miał zawieźć Johanna z powrotem do szpitala psychiatrycznego. Powiedziano mu, że Anita będzie w domu, dlatego zdziwił się, widząc pogrążony w ciemności budynek. Zaparkował i podszedł do drzwi. Były otwarte. Wszedł do środka. Halo, jest tu ktoś? Cisza. Zapalił światło na korytarzu. Halo, przyjechałem po Johanna, jest tu ktoś? Dopiero wtedy spojrzał w dół. Na podłodze była krew. 2 lata wcześniej w tej samej okolicy wydarzyło się coś, o czym wszyscy pamiętali. Nie miał wątpliwości. Natychmiast zadzwonił na policję. Na miejsce wysłano 4 funkcjonariuszy. Szybko zauważyli ślady krwi prowadzące w dół po schodach do piwnicy. Poszli za nimi. Zatrzymali się przy drzwiach pralni. Z wnętrza dochodził dźwięk. Cichy, jednostajny. Jęki, kroki. Johann chodził tam i z powrotem. Policjanci wezwali go, żeby otworzył drzwi, ale on nie odpowiedział. Po krótkiej naradzie podjęli decyzję. Wyważyli drzwi. W środku znaleźli Johanna. Został zatrzymany na miejscu. Ponieważ formalnie nadal odbywał karę za zabójstwo ojca, nie postawiono mu nowych zarzutów za śmierć matki. Został ponownie skierowany do szpitala psychiatrycznego. Tym razem przepustki zakończyły się na zawsze. Od tamtej pory przybywał w izolacji. Tibor Jakobson, były policjant i kurator Johanna, powiedział później dziennikarzom: Johann nie ma zdolności do funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi. Nie potrafi prowadzić rozmowy normalnej z drugim człowiekiem. Nigdy nie był agresywny wobec mnie, mówił Tibor. Po prostu mnie ignoruje. Traktuje ciszą, ale wiem, że wielokrotnie dochodziło do fizycznych konfrontacji z personelem szpitala. Johann jest wysoki, masywnie zbudowany. Kiedy traci kontrolę, nie sposób go powstrzymać bez użycia siły. Dla opiekunów stał się przypadkiem bez wyjścia. Kimś, kto nie reaguje na standardowe metody leczenia.
Podawane są mu leki, które mają obniżyć poziom agresji, ale to właściwie wszystko, co można zrobić. Funkcjonuje w całkowitej izolacji. Posiłki dostaje na osobnej tacy. Nie jest z innymi pacjentami. Nie ma możliwości, by przebywał wśród ludzi, trzymając w rękach nóż czy widelec. Każdy element jego dnia jest kontrolowany. Jego rzeczywistość ograniczona do kilku metrów przestrzeni. Według relacji większość czasu spędza w łóżku. Leży pod kołdrą, zakrywając twarz i ciało. Nie czyta, nie pisze, nie ma dostępu do książek ani przyborów do pisania. Około 15 lat temu zniszczył telewizor. Od tamtej pory nie ma go w jego pokoju. Jedna z byłych pielęgniarek powiedziała w rozmowie z dziennikarzami: to wyjątkowy przypadek. Traktuje się go jak Hannibala Lectera. Nie z przesady, ale z konieczności. Dla bezpieczeństwa innych. Johann jest całkowicie odcięty od świata. Ma wydzieloną część oddziału, do której nikt nie trafia przypadkowo. Dziś ma 55 lat. 36 lat spędził zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Jeden z lekarzy prowadzących określił go jako osobę skrajnie nieprzewidywalną i niebezpieczną. Przyznał, że próbowano różnych metod leczenia. Żadna nie przyniosła trwałego efektu. W Szwecji niewielu pacjentów skazanych na leczenie psychiatryczne przebywało w izolacji tak długo. Pojawiły się też teorie. Niektórzy sugerowali, że Johann mógł cierpieć na zespół Capgrasa, rzadkie zaburzenie psychiczne, w którym chory wierzy, że bliska osoba została zastąpiona przez identycznego sobowtóra. Zdarza się ono najczęściej u osób ze schizofrenią paranoidalną, ale również przez uszkodzenia mózgu czy demencji. W niektórych przypadkach towarzyszy mu poczucie, że rzeczywistość została w jakiś sposób zmieniona lub podmieniona. Johann nigdy nie otrzymał takiej diagnozy. W dużej mierze dlatego, że odmawiał współpracy z lekarzami. Pozostaje zamknięty we własnym świecie. Człowiek, który spędza dni w ciszy, ukryty pod kołdrą, odcięty od wszystkiego, co kiedyś było jego życiem. I trudno powiedzieć, czy kiedykolwiek to się zmieni. Ma jeszcze 2 siostry. Młodsza z sióstr, według dostępnych informacji, mieszka w domu, w którym zginęli ich rodzice. Starsza przeprowadziła się do innego miasta, oddalonego o kilka godzin drogi. Na tym jednak kończą się pewne fakty. Nie ma publicznie dostępnych aktualnych informacji o tym, jak dziś wyglądają ich relacje z Johannem. Nie wiadomo, czy ktokolwiek z nich go odwiedza. Nie wiadomo nawet, czy utrzymują z nim jakikolwiek kontakt. W przypadku samego Johanna wiadomo niewiele więcej. Z relacji osób, które miały z nim kontakt w ostatnich latach, wynika, że nadal przebywa w ścisłej izolacji. Funkcjonuje w bardzo ograniczonym świecie, w którym kontakt z innymi ludźmi jest minimalny lub praktycznie nie istnieje. Nadal nie prowadzi rozmów i nie buduje żadnych relacji. Nie współpracuje z personelem w sposób, który pozwoliłby na postawienie jednoznacznej diagnozy czy ocenę jego stanu psychicznego w pełnym zakresie. Czy jest świadomy tego, co się wokół niego dzieje? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Patrząc na tę historię z dzisiejszej perspektywy, trudno nie zadać sobie jednego pytania. Czy można było temu zapobiec? Johann od najmłodszych lat wykazywał zachowania, które wyraźnie odbiegały od normy. Był impulsywny, nieprzewidywalny, zdolny do nagłych, gwałtownych reakcji. Z czasem pojawiły się też inne sygnały: izolacja, milczenie trwające latami, trudności w funkcjonowaniu społecznym. To nie były pojedyncze incydenty. To był wzorzec. Po zabójstwie ojca uznano, że wymaga leczenia psychiatrycznego i rzeczywiście został objęty opieką, ale już po kilku miesiącach zdecydowano się na przepustki. Najpierw krótkie, później kolejne, mimo sprzeciwu mieszkańców, mimo obaw, które były jasno wyrażone. Decyzje te opierały się na ocenie lekarzy, na rozmowach z rodziną, na przekonaniu, że kontrolowany powrót do domu może być częścią procesu leczenia. W teorii miało to sens. W praktyce okazało się tragiczne w skutkach. Nie chodzi o to, by dziś wskazywać winnych, ale trudno nie zauważyć, że sygnały ostrzegawcze były obecne i zostały zignorowane. Kolejna przepustka, udzielona bez bezpośredniego nadzoru,
stworzyła sytuację, w której Johann znów znalazł się sam w miejscu, gdzie wcześniej doszło do przemocy. I właśnie wtedy doszło do kolejnej tragedii. Niektóre sprawy kończą się wyrokami, inne nie. Johann Nilsson pozostaje zamknięty w swoim świecie. Świecie, do którego nikt nie ma dostępu. Bez odpowiedzi, bez wyjaśnień, bez słów. A gdzieś poza murami szpitala zostało to, czego nie da się już naprawić. Rodzina, dom i decyzje, które miały pomóc, a doprowadziły do kolejnej tragedii. Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj w tej historii. Dziękuję również wszystkim patronom za wsparcie, zaufanie i to, że pomagacie mi tworzyć kolejne odcinki na najwyższym poziomie. Jeśli chcesz wesprzeć kanał, zostaw subskrypcję i komentarz. Każda taka aktywność naprawdę pomaga mi docierać z tymi historiami do kolejnych osób. A jeśli słuchacie tego w okresie świąt, życzę Wam spokojnych, bezpiecznych i dobrych świąt wielkanocnych. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Kryminalnych Opowieści.